Powiem wam, że nigdy w życiu nie byłem tak blisko Rolls Royce'a i zapewne nigdy w życiu nie będę. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Słuchajcie, z okazji 1 000 000 subskrypcji dostaliśmy takie Lamborghini, ale że nie potrafimy nim jeździć, to już jest rozbite. A tak naprawdę znajdujemy się na cmentarzysku super samochodów na pustyni pod Dubajem. Jestem pełen emocji, mamy okazję wsiąść, zobaczyć super auta, także chodźcie z nami, bo naprawdę odcinek będzie mega ciekawy, bo miejsce jest też super. Będzie dużo perełek. Dobrze, zacznijmy więc odkładać pieniążki na naprawę Lambo. A mamy na to pewien sposób stworzony przez twórców słynnej przeglądarki Opera, a mianowicie DeFi. DeFi to lider wśród cashbacków, cieszący się najszybszą wypłatą zaoszczędzonych pieniędzy, na przykład na wasze konto PayPal. Na przykładzie pokażę wam, jak to działa. Wchodzimy na stronę cashback.getdefi.com, zakładamy darmowe nowe konto lub logujemy się jako gość. Zamiast wchodzić na stronę, możemy też użyć dedykowanej wtyczki do przeglądarki. Wtyczka aktywuje się sama na stronach sklepów współpracującymi z DeFi. Na stronie głównej pokażą się wam aktualne najlepsze oferty, no jak w tym przypadku na przykład AliExpress. W tym miejscu możemy przejrzeć niezliczoną liczbę sklepów współpracującymi z DeFi lub u góry strony wpisać jeden z nich ręcznie. Obok nazw sklepów zawsze pokazuje się wam aktualny procent cashbacku. Co ciekawe i ważne dla nas, to mamy tutaj na przykład Booking.com, a dość często zdarza nam się korzystać z ich oferty. Po wybraniu sklepu przechodzimy na jego stronę, klikając przycisk Zacznij zakupy. No i teraz robimy zakupy, tak jak zawsze. Po zakończonej transakcji możecie sprawdzić swoje zwroty wchodząc w to miejsce. Wszelkie niezbędne info, no i link do samego DeFi podajemy w opisie filmu. O co chodzi z tym cmentarzyskiem super auto, opowiemy wam w trakcie. Konrad jest w swoim świecie, już poleciał przebitki robić. Te kamizelki zresztą co mamy nie są przypadkowe, bo jesteśmy na placu budowy, ale zobaczcie, tutaj specjalnie dbają o te najlepsze, na te auta, żeby właśnie zabezpieczyć się od piachu, żeby tutaj był ten dach. I zobaczcie, po tym placu, tu wszędzie są, no nie tylko super samochody, są też... No dobra, skupmy się na super samochodach, zobaczcie, tu jest Tesla przede wszystkim. I fajnie, że możemy łapać za klamki, bo niektóre są pootwierane. Co tam się stało? Złapałem za klamkę z ciekawości, ale zobaczcie, cmentarzysko aut, ale one są dalej sprawne. Tutaj był włączony alarm, więc trochę się wystraszyłem i musiałem czekać, aż ktoś go wyłączy. A ktoś przyszedł i wyłączył? Nie, z biura pewnie i nas kisnął. Zobaczcie, Range Rover jaki rozbity. Powypadkowy, tutaj jest wszystko tarczy i tak dalej. Ja w ogóle... Jest otwarty! Konrad! Ja tutaj mam kompletnie zniszczonego Rolls Royce'a, sorry, ale jest lepsza fura. Ja Range Roverem też się jaram. O jest, zobaczcie jak on jest zniszczony. Dachował na pewno. Szkoda, ale środek jest cały. Sądzę, że człowiek w takim samochodzie, nawet jak dachuje, to ma tyle poduszek powietrznych, że nic mu nie szkodzi. Poszukamy lepszych modeli jeszcze. Aż ciężko to uwierzyć, że taki prosty dzban jak ja wsiada sobie do Range Rovera. Zobaczcie. Tutaj, zobaczcie, tutaj jeszcze jest... A nie, to chyba jest po prostu plastikowy ekran. Tu jest prąd jeszcze! Tu jeszcze jest prąd, zobaczcie. Włączyłem awaryjne. Jest ten ekranik Range Rovera, to jest normalnie... Normalnie tutaj wyświetlasz, tylko widzicie, już jest po wypadku. Kurde, włączyłbym silnik, ale trochę się boję, że zaraz jak uderzę ten samochód z przodu, to ja bym musiał 3 pokolenia naprzód zadłużyć, żeby to wszystko spłacić. Tu jest ekran jakiś. Wow, ale widać, że... Powiem wam, że naprawdę czuć, że te samochody są na pustyni, bo posiedziałem tutaj chwilę. I wow, jestem cały mokry już. Wysiadłem z Range Rovera. A Konrad jest cwaniak, bo ma Rolls Royce'a. Zresztą zobaczcie, ile tu jest aut. Tysiące aut. Wow. Powiem wam, że nigdy w życiu nie byłem tak blisko Rolls Royce'a i zapewne nigdy w życiu nie będę bliżej. Co prawda jest kompletnie zdezelowany, ale mogę wam przynajmniej pokazać, jak to wygląda. Może dalej będą w lepszym stanie. Już się cały ubrudziłem. To wam pokażemy to trochę z innej perspektywy, ładniejszej. A tak wygląda środek. Niestety tego samochodu już jest dosyć... No widzicie, wszędzie poduszki powietrzne, no ale skóra nadal została. I ogólnie takie rzeczy tutaj można kupić, jakbyście chcieli na aukcji. Sądzę, że taki samochód to za 20 000, 30 000 złotych jest wasz, plus koszt
wysyłki, drugie tyle, czy zapewne za 60 do 80 tysięcy możecie mieć kompletnie zniszczonego Rolls Royce'a. No nie wierzę. Tylko zobaczę z drugiej strony, od kierowcy może uda się wsiąść. Ten jest cały w piachu. Nie wiem, czy on tutaj stał dłuższy czas na pustyni, więc to wszystko zasypało piachem. Ciekawe, czy uda, ciekawe, czy jest jeszcze coś. Zobaczcie, jaka skrzynia śmieszna, automatyczna. Ale tu już prądu nie ma, tylko jest cały w piachu. Co to? Co to ma znaczyć? Co ty tutaj robisz? Przed chwilą siedziałem w Range Roverze. Strasznie się jaram tym. No co, To jest Defender, a przed chwilą był Range Rover. taki samochód. Coś ci pokażę, chodź na chwilę. Łukasz jakby co nie narobił w majtki, tylko ma chore kolano. Jeszcze końcówka była prądu, bo jak włączyłem awaryjne, to jeszcze hulał, ale już jest. Powiem ci, że to kaput. jest zapach. Jak kiedyś pracowałem na samochodach, gdzie wypożyczałem na leasing, to jest zapach jeszcze nowego samochodu. Tak, bo to jest pewnie. Ktoś Zobacz, low baterii jeszcze jest. No. Ktoś go kupił I chwilę potem rozbił. i chwilę później rozbił. Zobacz, on ma 23 000 kilometrów przejechane. No mistrzostwo, co? Wow. Wow. Nie trzeba było daleko odchodzić. SL, AMG. Mam nadzieję, że nie włączy się alarm i będzie otwarty. Nie. Nie? Aj, szkoda. A zobacz u siebie. Zamknięty. No bo zobacz w jakim on jest stanie. To jest dobry samochód. No tak, bo wiesz co? V12 biturbo. V12, stary silnik. Ty rozumiesz? On jest w VC, to jak długi on musi być? To jest cała ta maska, kurde. Cała ta maska to wszystko to jest silnik. Jaka to jest, wiesz, stary, jaka to jest moc. I zobacz, Lexusy. No tutaj takimi Lexusami to jeżdżą na Uberze. No, to jest jakieś flotowe auta. A w ogóle, co my robimy w Dubaju? Słuchajcie, to jest taki bardziej urlopowy wyjazd, bo jesteśmy mega fanami MMA, przynajmniej ja jestem. A niedługo, za 2 dni bije się Jan Błachowicz. Wy już znacie wynik, my jeszcze nie. Ale nie byliśmy sobą, gdybyśmy nie odwiedzili miejsca, szczególnie, że jest takie, nie? To jest Dubaj. Opuszczone mega fury. To jest po prostu niebywałe. To jest Amaro. Kurde, Camaro to jest. Amar. Amar. Otwarty. Jeszcze nim odjedziemy do Warszawy. Mogę fotel sobie przesunąć, żeby wejść. Jezu. Mam ciarki, po prostu mam ciary. Nie będę go włączał, przepraszam, nie będę go włączał. Bo... Jakbyś włączył start stop, to na bank by się odpalił, jestem tego pewien. Tylko, że nie masz kluczyku, to by był po prostu sygnał. Dokumenty jeszcze są. No tak. Jezu. Stary, to jak w Tokio Drifcie, albo w tych wszystkich, wiesz, samochodach drogi. Zobacz w ogóle, jaki to jest ręczny. Chevrolet Camaro, zobaczcie. Stary, zobacz, jaki to jest ręczny. To jest tak, jakbyś wahadłowiec kosmiczny miał odpalać. Ja nigdy w takim samochodzie nie siedziałem, ty pewnie nigdy nie będę siedział. To jest jedyna opcja. A w ogóle, bo to nie są tylko rozbite auta. To przecież są jeszcze samochody zabrane za długi. To może Sądzę, że to jest zabrane za długi, bo jest w zbyt dobrym stanie. Tak samo jak przed chwilą ten SL, właśnie Dokładnie. Mercedes. Bo jest... To jest 60 stopni, przepraszam, ale jesteśmy na pustyni i ja siedząc tutaj, to Szczególnie, jak że to jest widzicie, samochód bez klimy, nie? leje się ze mnie, no. No włącz radio. Gdzie są awaryjne? Tu. Masz. Zobacz! Ty. Włączyliśmy radio. FM 953, Ibiza. Stary! Dawaj, zmień stację. Jak? Panie. No kierowca daje muzykę. Nawet kierowca prowadzi. A, No. My jesteśmy na pustyni, więc też musicie pamiętać, że no, tu zasięg może być gorszy. dokładnie, a my się gotujemy, bo to jest samochód z wyłączoną klimatyzacją. Dobra. I mamy saunę już, nie? Trzeba stąd wyjść. Ale o co właściwie chodzi z tym cmentarzyskiem? Bo to na pierwszy rzut oka to się wydaje, że te samochody są rozbite i to zostają, ale dają im szansę na drugie życie, że na zasadzie, jeżeli ktoś potrzebuje części samochodowych bądź chce kupić jakieś klasyczne auto, choćby było rozbite, chociaż niekoniecznie, bo są też w dobrym stanie, to wystarczy wbić na stronę copartmea.com, zarejestrować się, no i wziąć udział w jednej z aukcji, które się odbywają tutaj raz na jakiś czas. I nawet z ciekawości patrzyłem, to Tesla, którą widzieliśmy na początku, to teraz jest warta około 50 000 złotych. Oczywiście tu, jeżeli taką Teslę wygracie, to zorganizują Wam
transport takiego samochodu do Polski. Także ciekawa opcja. No, wszystkie linki są oczywiście w opisie tego filmu, jakbyście chcieli poczytać więcej, a ja sobie poszukam jakiegoś super auta. Na przykład Audi TT. Wow. Kurde, gorąco strasznie. Naprawdę, powiem wam, że ciężko tu wytrzymać. Nigdy nie byłem fanem tych samochodów, nie podobało mi się, ale dalej to jest super samochód, nie? Tutaj mamy alejkę Mercedesów. AMG 300. Ja pierdzielę. To tylko w Dubaju mogą takie samochody być. Na takim złomowisku. Lexus. Wiecie czemu one tutaj są? Takimi Lexusami jeżdżą kierowcy Uberów głównie, więc sądzę, że albo jakieś polizingowe, albo te powypadkowe, a choć bardziej polizingowe, one po prostu trafiają tutaj i można je taniej kupić. Wejdę w jakąś uliczkę, może mi się uda znaleźć jakiś super samochód typu Ferrari, Lamborghini, BMW. Już mam. X6, zobaczcie. To jakie fajne skórki w ogóle ma. Wiecie, nie mogę się wszędzie zatrzymywać, bo by mi nie starczyło nawet 2 dni na to. To jest fura, która również zapewne była zabrana komuś za pieniądze, tylko nie działa już, czy po prostu musiał uciekać z kraju za podatki. Ciężko mi powiedzieć, no to jest tylko przypuszczenie, no i zostawił furę. No właśnie, a jak jest cenowo w Dubaju? Zależy jak. Jeżeli mieszkasz w dzielnicy robotniczej, tak jak my, gdzie głównie Pakistańczycy, właśnie przyjezdni ludzie do pracy i żywisz się w kebabach, to da się żyć tanio. Ale jeżeli masz pieniądze, bardzo dużo pieniędzy, niewyobrażalną ilość kwotę, to też znajdziesz miejsce dla siebie, bo na przykład jest słynna wyspa, właśnie ta z palmy, sztuczna, i tam prywatne śmigłowce mogą zawieźć takiego bogacza, żeby przywieźć stek i tak dalej. Można tam pojechać jako turysta, kupić sobie bilet, ale nie ma plaży dla ciebie. Możesz tylko zobaczyć, jakie to miejsce jest ultra bogate, ale jeżeli nie masz tych pieniędzy, żeby tam przebywać, to nie. Też zauważyłem, że to jest jakby trochę moda na te amerykańskie fury. Nie wiem, czy znajdziemy tutaj, ale dużo GMC na przykład jedzie. Ale tutaj już widać, że ten samochód jest powypadkowy. I o Jezu, strasznie tutaj śmierdzi wilgocią, czyli nie dość, że jest wypadkowy, ale chyba może był pod wodą, bo naprawdę cuchnie, jakby wpadł do jeziora. Trafiłem do alejki takich normalnych samochodów, ale tak jak mówiłem wam o tym, że GMC są popularne, te amerykańskie ogromne SUVy, to chyba jedno takie widzę. No nie, to jest Infiniti. Kurde, nie wiem, czy GMC znajdę. Kolejny samochód Dodge Charger. Tutaj przerysowany. Widać, że miał dzwona z przodu. Poduszkę wywaliło. I co, próbujemy? Teraz obstawiajcie. Otwarty czy zamknięty? Otwarty. Większość tych samochodów jest otwarta. Powiem wam, że nigdy w życiu nie siedziałem w tylu super furach. Nie będę wchodził do każdej, bo naprawdę jest 80 stopni. Widać, że wywaliło poduszkę powietrzną. Nie chce mi się sprawdzać, czy jest prąd, bo zapewne jest, jak w każdym z tych samochodów. Obok stoi Mustang. No po prostu odwiedzaliśmy już te złomowiska i to nie raz. W Polsce byliśmy chyba na 3 złomowiskach, gdzie były jakieś samochody. I porównajcie teraz tamte samochody, jak znajdowaliśmy jakieś maluchy, łady, polonezy, do tego jak za mną jest Dodge Charger, obok jest Mustang nowy, a teraz znalazłem Porszaczka. Żeby dostać pozwolenie na wejście tutaj, no to też musieliśmy trochę pomailować, porozmawiać, udowodnić, że jesteśmy youtuberami, pokazać paszporty. Pytali się nas, czym będziemy kręcić, więc to jest dosyć dobrze strzeżone miejsce. Wbić się tutaj tak po prostu byłoby ciężko. Tam jest kamera, która przed chwilą na mnie była skierowana i się odwróciła w momencie, kiedy się na nią spojrzałem, więc ktoś mnie tutaj nawet obserwował. Sądzę, że też sprawdzają, nie mogliśmy wejść z żadnymi plecakami, z niczym, więc też zapewne sprawdzają, czy my czegoś nie wyniesiemy stąd po prostu. Najlepiej nic nie ruszać. Jak coś znajdziemy tutaj, to lepiej, żeby to leżało.
My chcemy tutaj wynieść stąd tylko fajny film z mega super furami, żeby wam je pokazać, że istnieją takie miejsca na ziemi. Jak normalnie na urbexie znajdziemy spaloną furę, no to już jest coś. A tutaj taki samochód to jest najgorsze, co może być. Bo obok są w pełni sprawne, super samochody. Jeśli nie wiecie, co to za samochód, to już wam mówię, jest to Subaru. Niestety powypadkowe więcej jest tutaj takich samochodów i nie tylko takich, bo ponieważ znalazłem już Porsche, Ferrari, Mercedesy, BMW, Rolls-Royce'y, więc to naprawdę jest szeroka gama samochodów i nie tylko rozwalonych, ale takich naprawdę w dobrym stanie. No czuję się tutaj jak dziecko, powiem wam szczerze, że aż serce płacze, no bo chciałbym naprawdę mieć je wszystkie, a nie stać mnie na żaden z nich. No ale chociaż można popatrzeć i posiedzieć w takich samochodach, w jakich nigdy wcześniej bym nie siedział. Chodźcie teraz poszukamy Łukasza. Siemano, znalazłeś coś fajnego? Jest to oprócz miliona ciekawych kar, samochodów, Ciekawych kar? ciekawych kar. Przed chwilą gadałem po angielsku z tymi dwoma facetami. To są... Kto to jest? To są Libijczycy. pracownicy? Libijczycy chcieli mi samochód sprzedać. Naprawdę stąd? Nie, z Libii. I widzicie, może to nie jest tyle kraj kontrastów, ale to jest na pewno kraj, który ewidentnie jest nastawiony, żeby pokazywać, że jest bogaty. No, wszędzie widać wieżowce, choćby Burj Khalifa, która ma 828 metrów i jest widoczna z zewsząd. Słuchajcie, tu są klimatyzowane przystanki autobusowe i wszędzie jeżdżą samochody takie jak to, więc to jest naprawdę widać, że w Dubaju pieniędzy jest mnóstwo. Aż za dużo. Proszę, zapraszam do podróży. Dziękuję. Jest to odpowiednie miejsce dla mnie. Szofer, proszę mnie wieźć. Nie wiem do końca gdzie. Chciałem tu wsiąść, ale prawie mi się drzwi urwały, więc to jest głupi pomysł. Zobaczcie, jak to jest miejsce. Tak bym do salonu wbijał. I co, wygodnie na tylnej kanapie? No zapraszam pana. No zobacz, czy tam w fotelu czegoś nie masz? Kurde, to w piłkę można grać. No. Zobaczcie, jak nogi Masz coś w fotelu? Coś wartościowego? Może sztabkę złota? Nie, mam rezerwowany fotel, ale tu jest pilniczka. Zobacz, jaki schowek jeszcze. No przeogromny, co? Tylko szkoda, że w każdym z nich jest 60 stopni. No, a to w ogóle 9-osobowe auto. No jest... No ty! No! A, bo tutaj można pewnie to jeszcze jako bagażnik wykorzystać. Dobra, wychodź, bo zawału dostanę. Sauna. No jesteśmy na pustyni, ty. To nie jest normalne warunki. Sauna, po prostu sauna. Wow. Ale powoli nam się czas kończy tutaj. Powoli kończy się nam czas, który mieliśmy poświęcony na zwiedzanie tego terenu. Oczywiście jest go za mało, bo miejsce jest super, ale chyba czas podsumować to miejsce. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym cmentarzysku samochodów. Dziękujemy firmie Kopart za to, że mogliśmy tutaj być. Oczywiście jeśli podobał wam się film, to dajcie nam łapkę w górę, subskrypcję, wbijajcie na nasze socjale, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć, a my odjeżdżamy tym Mustangiem.